Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na film o tym, jak u mnie w domu robimy pyszną chłopską kiełbasę. Przepisy w naszej rodzinie jest od lat, to sprawdzona receptura na aromatyczną wędzoną kiełbasę z dużymi kawałkami mięsa. Domową kiełbasę z tego przepisu robią także moi teściowie oraz dobrzy znajomi i zawsze im się udaje. Ma zwartą strukturę, szybko się ususza i podczas wędzenia nabiera pięknego koloru. Do jej wykonania potrzebujemy dobrej jakości mięso wieprzowe, a dokładnie 3 kg mięsa od szynki, niecałe 3 kg łopatki, 2,5 kg kaczku oraz 60 deko zmrożonej słoniny. Warto pamiętać o tym, by była koniecznie zmrożona, gdyż jest to jeden z czynników wpływających na odpowiednią strukturę kiełbasy. Swojski smak kiełbasy uzyskujemy dzięki tradycyjnym przyprawom. My użyliśmy 22 g mielonego czarnego pieprzu, 50 g zwykłej soli oraz 50 g soli peklowej, a także 8 g majeranku, 3 g jałowca i 6 ząbków czosnku. Jednak zanim zaczniemy mielić mięso, kilka godzin wcześniej należy przygotować aromatyczną zaprawę, którą będziemy używać zamiast wody do wyrabiania kiełbasy. Do jej wykonania potrzebujemy 1 łyżeczkę gorczycy, 5 listków laurowych, 8 ziaren ziela angielskiego, 1 łyżkę octu malinowego, pół łyżki cukru oraz 750 ml wody. Wspomniane przyprawy wraz z wodą doprowadzamy do wrzenia, a następnie przez 5 minut gotujemy na małym ogniu. Gotową zaprawę studzimy, a następnie przesadzamy. Gdy nasza zaprawa będzie już zimna, możemy zająć się mięsem, które myjemy, oczyszczamy z ewentualnych błon i kroimy w kostkę pasującą do naszej maszynki do mielenia mięsa. Już podczas krojenia warto odłożyć do osobnej miski najładniejsze kawałki, które będziemy później mielić na szarpaku. Około połowę mięsa mielimy na wspomnianym szarpaku, dzięki czemu w kiełbasie będą widoczne apetyczne kawałki mięsa. Na 8 mm oczkach mielimy 1/4 mięsa, zaś na 4 mm oczkach mielimy pozostałą 1/4 mięsa oraz słoninę. A jeśli ktoś lubi dobrze widoczne białe oczka słoniny w kiełbasie, możemy zmielić kilka jej kawałków na 8 mm oczkach. Do zmielonego mięsa i słoniny dodajemy przyprawy, rozgnieciony czosnek oraz zimną zaprawę i energicznie wyrabiamy przez około 20-25 minut. Po tym czasie masa powinna już ładnie odchodzić od dłoni. Nie przeciągajmy procesu wyrabiania mięsa, gdyż doprowadzi to jedynie do rozpuszczenia tłuszczy i rozrzedzenia masy. Pamiętajmy także, by nie dodawać więcej wody czy zaprawy, nawet jeśli nasza masa wydaje nam się zbyt gęsta i ciężko jest ją nam wyrobić. To potrudźmy się chwilkę, a dzięki temu uzyskamy zwartą kiełbasę bez pustych miejsc, które tworzą się podczas wędzenia, gdy dodamy za dużo płynu do wyrabianego mięsa. Wyrobioną masę mięsną wstawiamy na minimum 16 godzin do lodówki. W tym czasie wszystkie składniki wzajemnie się przenikną, a kiełbasa nabierze odpowiedniej konsystencji. Kilka godzin przed nadziewaniem kiełbasy należy przygotować jelita. U mnie w domu jelita przechowujemy zasolone w zakręconym słoiku w lodówce. Przed nadziewaniem dokładnie je płuczemy i moczymy około 2 godziny w wodzie, by pozbyć się nadmiaru soli, a także po to, by przywrócić im elastyczność, by nie pękały podczas napełniania. Przed nałożeniem jelit na lejek smarujemy go lekko olejem. Pierwsze zawiązanie robimy dopiero potem, gdy jelita napełnimy pierwszą porcją kiełbasy, jeszcze bez zawiązywania, a to wszystko po to, by pozbyć się powietrza z jelit. Długość kiełbasek zależy od naszego upodobania i potrzeb, lecz przede wszystkim należy mieć na uwadze rozmiar naszej wędzarni. Podczas wieszania kiełbasy w nagrzanej wędzarni pamiętajmy, by zapewnić swobodny przepływ dymu oraz odstępy pomiędzy poszczególnymi kiełbaskami, by nam się wzajemnie nie stykały, gdyż wówczas te miejsca będą mniej uwędzone. Kiełbasę osuszamy w temperaturze około 30-40 stopni w otwartej wędzarni przez około 40 minut. Następnie zamykamy wędzarnię i podnosimy temperatury do około 50-60 stopni i wędzimy kiełbasę przez około 3 godziny. Po tym czasie zwiększamy temperaturę do 70-80 stopni i wędzimy jeszcze godzinę. Tym razem wędziliśmy okorowanym drewnem dębowym, a przez ten cały proces należy pamiętać, by stale monitorować temperaturę i co jakiś czas sprawdzać stan uwędzenia kiełbasy. Cenę kiełbasy pozostawiamy na około pół godziny, by odpoczęła, a następnie ważymy ją około 20-25 minut, pamiętając, by woda w garnku miała temperaturę około 70 stopni i pod żadnym pozorem nie zaczęła nam wrzeć. Dla aromatu możemy do wody wrzucić kilka liści bobkowych, ziaren ziela angielskiego i szczyptę majeranku. Tak wygląda nasza chłopska kiełbasa po uwędzeniu i parzeniu. Jeśli jeszcze nadal zastanawiasz się, czy warto samodzielnie robić kiełbasę, to naprawdę Ci polecam wypróbowanie tego przepisu. Gwarantuję Ci, że gdy raz spróbujesz własnych wyrobów, to te sklepowe nie będą już tak Ci smakować, a przy okazji wiesz co jeść i możesz smak i aromat kiełbasy dostosować do własnych i rodzinki upodobań. Jeśli spodobał Ci się mój film, to poproszę o łapkę w górę i zasubskrybowanie mojego kanału. Zapraszam również do podzielenia się w komentarzach, jaki Ty masz sprawdzony przepis na domową kiełbasę. Serdecznie pozdrawiam!